Cześć! Ponad rok temu postanowiłem przejść na iOS-a. I tak się składa, że moim pierwszym wyborem w ogóle pierwszego sprzętu z nadgryzionym jabłkiem był ten iPhone 13 bez Pro. I dzisiaj postaram się Wam powiedzieć, czy to w ogóle był dobry wybór, czy tak naprawdę po tym roku widzę więcej plusów czy minusów i czy ponownie skierowałbym się w kół właśnie takiemu modelowi. Na te pytania i inne dzisiaj postaram się odpowiedzieć, tylko pamiętajcie, że to nie jest recenzja, bo tak naprawdę nie ma sensu, aby taką recenzję robić. Ten telefon wyszedł w 2021 roku, więc już trochę jest na rynku, aczkolwiek jest dużo do powiedzenia, bo to wsparcie jest bardzo długie, ale zanim też o tym, to słuchajcie, zostawcie suba, lajka i tym podobnie, bo wspieracie to, co na tym kanale robię. Więc jeżeli jesteście w tym miejscu, w którym ja byłem ponad rok temu, czyli przy takim wyborze świata iOS z Androida, ten film może Wam odpowiedzieć na wiele pytań lub po prostu nie odpowie, ale być może będzie Wam się słuchało mnie miło, więc zostańcie do końca. I naprawdę nie chcę rozpoczynać kolejnej wojny światów Android kontra iOS. Nie lubię sobie przyklejać plakietek tak naprawdę na czoło i definiować się, czy w takim świecie technologicznym, czy też w życiu. To naprawdę nie służy nikomu i nie ma sensu. I dlatego możecie mieć pewność, że zawsze jak oglądacie mój kanał, no to ja nie jestem fanboyem jednej marki, drugiej marki, trzeciej marki. Tak samo tutaj. Nie jestem Nie jestem fanboyem iPhone'a, tego świata i tym podobnie. Tak to po prostu bywa. Możecie być pewni, że będę krytyczny i zawsze jestem krytyczny, niezależnie jaki to jest sprzęt, bo jest oczywiście subiektywnie, ale patrzę na to, na cały sprzęt od A do Z. Prześwietlam. Są minusy, o nich mówię. Nie ma dla mnie tutaj jakiejś możliwości, żeby mówić o jakiejś marce lepiej, bo ją po prostu lubię. No i tak jak wspominałem, premiera tego iPhone'a była w 2021 roku, więc zostało do 2028 wsparcie. I to jest naprawdę długo. Znaczy, Samsungi i inne sprzęty, czyli ich producenci, też idą w tą stronę, czyli to wsparcie jest dłuższe, ale no jednak dalej śmiało możecie kupować taki sprzęt i będziecie mieli tą pewność. Czy nadal warto myśleć o 13, gdy na rynku niedawno wyszły już 15? Jasne. Nie popadajmy w konsumpcjonizm. A dobrym argumentem może być to, że tej mocy z generacji na generację nie przybywa tyle, aby dostrzec wielkie różnice w zwykłym użytkowaniu. Przejście w świat iOS-a, będąc tylko i wyłącznie androidowcem, wydawało się trudne. Słowo klucz wydawało, bo w rzeczywistości mimo różnych, mniejszych, większych różnic, było to płynne. Telefon nie ma zbyt nowoczesnego wyglądu, zwłaszcza ten wielki przestarzały notch i on dodaje tutaj naprawdę swoje 3 grosze do tego. Myślałem, że będzie mnie drażnił, w praktyce w ogóle nie zwracam teraz na to uwagi. A telefon podoba mi się o tyle, że jest mniejszy niż jego androidowe odpowiedniki. Bo teraz, słuchajcie, kompletnie mnie nie rają już wielkie patelnie, liczy się dla mnie wygoda i tego dostarcza mi ten iPhone. Czy skupiając się tylko na bebechach coś mnie drażni i przeszkadza? No tutaj, tak, wolne ładowanie na pewno, jest niespełna 20 W na przewodowym standardzie, co jest w tych czasach naprawdę żartem i w tamtych czasach wychodził również. Około 80-90 minut trzeba przeznaczyć, aby go naładować do pełna. Ale słuchajcie, ponad rok, a kondycja baterii jest na poziomie 96% i zwykle osiągam przy tym jakoś 5-6 godzin na ekranie. Staram się go ładować przy 10-15% już i unikać 100% doładowania, chociaż te baterie już nie są takie wybredne. Zwykle go ładuję do tak 90-97% max, czasem tam zapomnę, to faktycznie 100 wleci. I to przy moim użytkowaniu daje taki dzień intensywnej pracy lub jeden pełny i kilka godzin kolejnego. Nie ma tutaj USB-C, a Lightning w standardzie 2.0, no więc słabiutko. No i na pewno pojawi się pytanie, czy to, że ten telefon ma tylko 4 GB RAM stanowi problem. I tutaj was zdziwię? No kompletnie nie, bo nie miałem ani jednej ścinki, a Android w tym czasie potrafił się dusić przy 8 GB nawet. Płynność jest niebywale dużym plusem tego telefonu i to, że jest ona utrzymywana po czasie, bo ten rok dał mi, myślę, że dobre dane. Podpiszę się też pod tym, że ekran 60 Hz w tym telefonie w iPhone'ach wygląda, jakbym jednak miał to odświeżanie na nieco wyższym poziomie, ale to właśnie przez dobrą optymalizację tych animacji płynne, które tutaj są. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle, mocno krytykuję to, że jest to tylko 60 Hz w takiej cedzie, gdzie w dobie standardem to 120 nawet w tańszych modelach. I też wahałem się nad wersją Pro między innymi z tego właśnie powodu, jednak nie wiedziałem, czy będę zadowolony z przejścia z
Androida w świat iOS-a, a nie chciałem potem żałować wydanych pieniędzy, co nie zmienia faktu i że podstawowa wersja trochę kosztuje, to tak na marginesie, ale weźcie pod uwagę długoletnie wsparcie i to, że w świecie Androida sprzęty cenowo przynajmniej te z górnej półki powoli przypominają te z uniwersum Apple'a. Czy żałuję? Nie. Podjąłbym ten sam wybór. Wersja Pro kusiła mnie wyższą częstotliwością odświeżania, lepiej wyposażonym aparatem, a wtedy obecne 14 Pro dynamiczną wyspą zamiast notcha i tyle. I tak patrząc, no, telefon jest narzędziem, więc tak naprawdę zafiksowałem się za bardzo na tych nowościach, a jak z iOS-em względem systemu opartego o Androida, kilka dni zajęło mi, aby do niego się przyzwyczaić, bo nie rozpatrujcie tego jako dwa całkiem inne światy, jest dużo wspólnych cech i zasad działania i tutaj nie będę idealizował, ani mówił, który system jest lepszy, a który gorszy, bo nie chodzi o sprzeczanie, hejtowanie jednej lub drugiej strony. Każdy kupuje to, co chce i na co go stać, a wojny typu po co kupować, jak ma tylko 4 GB RAM w 2023, ma notcha i wolne ładowanie, no słuchajcie, to nie służy nikomu. Ja kiedyś nie popatrzyłbym nawet w stronę Apple'a, raz, że nie miałem na tyle pieniędzy, 2, nie lubiłem ich polityki, co dalej podtrzymuję oczywiście, 3, nie wyobrażałem sobie tygodnia bez zmiany softu w telefonie i wgrywania różnych modyfikacji, naprawdę wtedy to robiłem dzień w dzień, wgrywając różne softy, co mnie nieraz zgubiło, bo traciłem swoje dane, ale dobra, to taka dygresja. Teraz potrzebuję niezawodnego telefonu o kompaktowych rozmiarach i ten takim dla mnie jest. Może być tak, że za x lat wrócę do Androida, tutaj samo życie, nie przyzwyczajam się do marki. Sekcja powiadomień była dla mnie niezłą zagadką, jej sposób funkcjonowania, z biegiem czasu można się do tego przyzwyczaić i załapać, o co chodzi. Denerwuje mnie również niekonsekwencja, ale nie wiem, do kogo mieć tutaj pretensje, czy do twórców apek, czy do twórców systemu iOS. Chodzi o to, że czasem mogę cofnąć się gestami, a czasem strzałką, przy czym na Androidzie zawsze gesty działały bez takich hybryd. To taka pierdoła, ale czasem potrafi to zdrażnić, chociaż już nawet nie zwracam aż tak na to uwagi jak na początku. Nie jest to wersja Pro, ale same zdjęcia wychodzą ładnie. Nie trochę się ich nazbierało, więc oglądając powiem wam tylko o pamięci, której nie można rozbudować, jak sami pewnie wiecie, w świecie Apple'a to nie funkcjonuje. Mamy 128 GB i dla mnie jest to wystarczające, bo w kwestii zdjęć, które w moim przypadku zajmują najwięcej, korzystam zwykle z chmury. Wcześniej z Google'a, a teraz kupiłem subskrypcję 200 GB za bodajże tam 15 zł na miesiąc, z czego ponad teraz 185 GB jeszcze jest wolne, a tej wbudowanej mam około 60 GB wolnej. A to dlatego ta chmura, no bo chciałem sprawdzić jak to wygląda, plus też mam nowe inne sprzęty od Apple'a, więc tak się złożyła. Podsumowując, czy polecam ten zakup? Tak, ale pytanie, czy jeżeli jesteście w takiej sytuacji jak ja, nawet jak nie macie Apple Watcha czy MacBooka, ja byłem w takiej sytuacji, bo nie chciałem wchodzić na całego, to też nie są małe pieniądze, żeby inwestować w to na samym początku i powiem wam, że to jest dla mnie sprzęt do codziennego użytkowania, więc tutaj akurat zrobiłem to i nie odczułem z tego tytułu żadnych utrudnień, tak to powiem. Zdjęcia i tak mam w chmurze, podłączenie do PC, no z tego nie korzystałem, iOS jest trochę taki myślący za użytkownika, co niektórych może irytować, bo nie zawsze możemy myśleć tak samo, można tak to spuentować. Chociażby system wyłączania Wi-Fi, Bluetooth, lokalizacji, bo lokalizację da się wyłączyć dopiero z ustawień, czyli tam trzeba się przegrzebać przez system, a jest tak z reguły stale aktywny. Na noc, jeżeli wyłączacie na przykład Wi-Fi czy Bluetooth, no to ono się tak naprawdę usypia, a nie całkowicie wyłącza, więc rano jak tylko telefon odpalacie, to automatycznie się wszystko synchronizuje, bo no telefon wam to uruchamia ponownie, łączy was do sieci. Tak samo NFC, którego no nie wiedziałem, żeby w ogóle można było wyłączyć, ale to niewątpliwie jest wygodne, jeżeli płacicie telefonem, bo zabezpiecza to Face ID, więc jest to spoko. I tu właśnie kolejny taki wątek na sam koniec. Ciężko mi się wraca do blokad palcem, myślałem, że mnie to będzie drażniło, a ja to tak naprawdę polubiłem. Zabezpiecza to również różne logowania, hasła i tak dalej, i tak dalej. No i może zdanie na koniec. Może będzie takie wyniosłe, pompatyczne i tym podobnie. Możecie sobie tutaj dostawić co tylko chcecie. Nie walczmy, słuchajcie, to nie ma sensu. Stać was na iPhone'a? Kupcie sobie iPhone'a. Nie stać was, nie kupujecie. Nie jesteście w ani tej grupie gorsi, ani w tej grupie bardziej uprzywilejowani. Nie ma czegoś takiego. To nie istnieje. Ten podział to tylko my, ludzie, tworzymy. My tylko sobie przyklejamy etykiety bezpośrednio na swoje czoło i definiujemy innych na przykład. Wyrażamy jakąś opinię, a ktoś nas nawet o to nie pyta. Dlatego niech ten film da przestrzeń do dyskusji, ale dyskusji, która będzie kulturalna. Nie wyzywajmy się, bo
Tak jak mówiłem, zaraz mogę mieć inny telefon, mogę być w świecie Androida, czy jeszcze jakiś inny wyjdzie w przyszłości i tam się skieruje. To nie jest na stałe, więc dalej będę krytyczny wobec każdego sprzętu, jaki będę miał. Więc jeżeli macie jakieś pytania, dyskutujmy, pytajcie. Jeżeli stoicie przed tym wyborem, to jest dobre miejsce, żeby podyskutować, zapytać, bo myślę, że ten iPhone 13 jest nadal dobrym wyborem w 2023 roku, a tak naprawdę już na skraju kolejnego roku 2024. Ja wam serdecznie dziękuję za dziś, a tymczasem trzymajcie się.